Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zrobić calvados, czyli bimber z jabłek. Zapraszam. Do przygotowania nastawu z jabłek będziemy potrzebować 20 kg jabłek, drożdże dedykowane do cydru bądź do nastawów owocowych oraz pożywkę dla drożdży. Ja, robiąc calvados, nie używam cukru, aby uzyskać jak najlepszy smak trunku. Jeżeli chcecie zwiększyć wydajność waszego nastawu, możecie dodać do niego trochę cukru. Pamiętajcie jednak, że to, co wtedy uzyskacie, będzie przypominało bimber z posmakiem jabłkowym, a nie prawdziwy leżakowany w beczce dębowej calvados. Przygotowanie nastawu rozpoczynamy od umycia jabłek, następnie usuwamy z nich gniazda nasienne. Gdy jabłka są już odpowiednio przygotowane, wyciskamy z nich sok przy pomocy sokowirówki lub prasy do owoców. Z 20 kg jabłek otrzymamy około 12 litrów soku. Sprawdźmy teraz, jaki jest poziom BLG. Jak widzimy, zawartość cukru w naszym soku jabłkowym jest równa 15 g na 100 ml nastawu. Kolejnym krokiem jest dodanie drożdży. Zanim to jednak zrobimy, należy sprawdzić, w jaki sposób należy je przygotować. Na opakowaniu znajdziecie instrukcję. W przypadku drożdży, których używam, należy je najpierw uwodnić z odrobiną cukru i zostawić na 15 minut. W międzyczasie dodajemy do nastawu pożywkę dla drożdży, również kierując się instrukcją dołączoną przez producenta. Po 15 minutach na powierzchni uwodnionych drożdży zrobiły się bąbelki powietrza, a całość zgęstniała. Możemy je teraz dodać do naszego nastawu i całość dokładnie wymieszać. Następnie zamykamy fermentor, instalujemy rurkę fermentacyjną wypełnioną wodą i odstawiamy na 2 tygodnie. Po upływie 2 tygodni filtrujemy nastaw i odstawiamy go na kolejny tydzień na tzw. cichą fermentację. Wiele osób pomija ten etap, ale uwierzcie mi, że smak nastawu jest zupełnie inny. Po pierwszych 2 tygodniach smak przypomina wino o delikatnym posmaku jabłek, natomiast po tym jednym dodatkowym tygodniu intensywność smaku jabłka wzrasta nieporównywalnie. Tak więc po przefiltrowaniu nastawu ponownie instalujemy rurkę fermentacyjną i odstawiamy fermentor na kolejny tydzień. Po zakończeniu cichej fermentacji zlewamy nasz już powstały cydr jabłkowy do alembika. Podczas tej czynności filtrujemy całą zawartość fermentora przez sitko bądź gazę filtracyjną, następnie stawiamy alembik na kuchenkę i włączamy grzanie. Zanim nastaw osiągnie odpowiednią temperaturę, montujemy cały osprzęt. Wszystkie połączenia alembika uszczelniamy za pomocą masy powstałej z połączenia mąki żytniej i wody. Nie zapomnijmy również uszczelnić naszego termometru. Dobra. Gdy temperatura osiągnie około 80 stopni Celsjusza, rozpoczynamy pierwszą destylację. Pierwsze 50 ml wylewamy, a następnie odbieramy cały alkohol. Kończymy destylację, gdy temperatura w alembiku wynosi około 95 stopni Celsjusza, a moc odbieranego alkoholu spadnie poniżej 20%.
Jeżeli chcesz dokładnie poznać cały proces pierwszej destylacji, zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu, w którym dokładnie omówiłem cały ten proces. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Po zakończeniu pierwszej destylacji uzyskaliśmy około 1,5 litra alkoholu o mocy 40%. W następnym kroku musimy rozcieńczyć alkohol tak, aby uzyskać 20% roztwór i przystępujemy do drugiej destylacji, w której oddzielimy przedgony, pogony, a odbierzemy samo tak zwane serce naszego trunku. Link do filmu, w którym szczegółowo omawiam cały ten proces, również znajdziecie w opisie pod filmem. Przygotowanie alembika wygląda tak samo jak podczas pierwszej destylacji. Gdy temperatura osiągnie 80 stopni Celsjusza, rozpoczynamy odbiór alkoholu. Pierwsze 50 ml ponownie wylewamy, po czym otrzymany alkohol dzielimy na 3 grupy. Zapraszam do filmu, w którym jest to wszystko szczegółowo wyjaśnione. Jak widzimy, z 20 kg jabłek udało nam się uzyskać 700 ml alkoholu o mocy 65%, czyli około 1 litra 40% trunku. Aby powstał teraz z niego Calvados, należy umieścić go w beczce dębowej i pozostawić na jakiś czas, aby nabrał odpowiedniego charakteru. Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.